Słuchajcie uważnie, bo to, co teraz powiem, może być warte 800 zł, ukrytych w waszej kieszeni. Czy kiedykolwiek, trzymając w dłoniach zwykłą resztę ze sklepu, poczuliście, że jedna z monet jest inna? Dzisiaj udowodnię wam, że ta pospolita, polska 5-złotówka z 2018 roku, którą miliony osób po prostu wydają na chleb, to w tym konkretnym przypadku unikatowy, bimetaliczny skarb. Mam przed sobą egzemplarz wybity na 100-lecie niepodległości. Na pierwszy rzut oka zwykły pieniądz. Ale pod lupą ten krążek ujawnia błędy, które kolekcjonerzy stoczą ostrą walkę na aukcji. Odkryjemy dziś nie tylko historię zapisaną w metalu, ale przede wszystkim 3 rzadkie wady mennicze, które zmieniają 5 złotych w rarytas wart fortunę. Zostańcie ze mną, bo po tym filmie już nigdy nie spojrzycie na swój portfel tak samo. Przejdźmy do konkretów. Musimy wiedzieć, jak zidentyfikować tę numizmatyczną bohaterkę. Mowa o monecie z okresu IV złotego, czyli emisji po 1995 roku. To moneta obiegowa okolicznościowa z niezwykle prestiżowej serii Odkryj Polskę. Temat: fundament naszej tożsamości. Stolecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybita w 2018 roku przez Mennicę Polską w Warszawie. I teraz najważniejsze. Choć jej nominał to tylko 5 złotych, a nakład był gigantyczny, bo przekroczył 38 milionów sztuk, to właśnie jej powszechność sprawia, że znalezienie egzemplarza z błędami jest jak wygrana na loterii. To moneta bimetaliczna, 2 stopy, 2 kolory i jedna wielka zagadka ukryta pod numerem katalogowym KM 179. Spójrzmy na nią okiem inżyniera. Nasza 5-złotówka waży dokładnie 6,54 grama. Średnica 24 mm. Widzicie to połączenie? Złocisty rdzeń to brąz aluminiowy, a srebrzysty pierścień to miedzio-nikiel. Ale ta konstrukcja to nie tylko design, to potężne zabezpieczenie przed fałszerzami. Orientacja monety jest mennicza, co oznacza, że po obróceniu jej jak kartki w książce, góra zawsze pozostaje na górze. I ten charakterystyczny rand, ząbkowany, ale z 3 idealnie gładkimi odcinkami. Zapamiętajcie ten układ, to po nim poznacie, że trzymacie w ręku autentyczną, polską, bimetaliczną piątkę, a nie tanią kopię. Przyjrzyjmy się detalom artystycznym. To tutaj zapisano symbole narodowe. Na awersie, w samym centrum, dumnie prezentuje się orzeł biały. Spójrzcie pod jego szpony. Widzicie to malutkie MW? To znak menniczy, dowód pochodzenia z Warszawy. Wzdłuż otoku biegnie dumny napis Rzeczpospolita Polska. Rewers to hołd dla tradycji. Wielka cyfra 5 otoczona wieńcem z liści dębu. Dąb to siła, to trwałość, to honor. Na zewnętrznym pierścieniu widnieje napis upamiętniający wiek wolności. Nasz egzemplarz oceniamy na stan VF, czyli bardzo piękny. Widać ślady historii, drobne przetarcia na piórach orła, ale wszystkie napisy są ostre i czytelne. To moneta z duszą, która przeszła przez tysiące rąk. Dlaczego ten rocznik jest tak wyjątkowy? Rok 2018 to był czas świętowania. 100 lat wolności po ponad wieku zaborów. Narodowy Bank Polski chciałby, każdy Polak miał w kieszeni pamiątkę tego wydarzenia. Ale słuchajcie teraz uważnie. To, co czyni ten konkretny egzemplarz unikatowym, to nie tylko rocznica. To błędy maszynowe. Nasza moneta to rzadki, potrójny destrukt. Po pierwsze, przesunięcie mimo środu. Napisy na awersie uciekają niesymetrycznie do krawędzi. Po drugie, wklęśnięcia na rancie. Powstały w samej mennicy. I na koniec perełka. Wykruszenie stempla nad literą H. Widzicie tę małą wypukłą narośl? Dla maszyn to błąd. Dla kolekcjonera to unikatowy autograf losu.
Taka kumulacja wad podbija wartość monety z 5 zł do przedziału między 300 a nawet 800 zł. A wy? Sprawdzacie swoje piątki, zanim dacie je kasjerowi? Czy kiedykolwiek trafiliście na monetę, która wydawała się popsuta, miała krzywy napis albo dziwną górkę na literze? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Każda taka historia mnie fascynuje. Może to właśnie teraz w waszym portfelu leży nieodkryty skarb, który tylko czeka na rozpoznanie. Dajcie znać, co tam znaleźliście. Dziękuję za tę wspólną podróż po świecie ukrytych skarbów. Każda moneta to brama do historii, a te 5 zł z 2018 roku to najlepszy dowód, że wielkie pieniądze wymagają tylko odrobiny uważności. Jeśli chcecie wiedzieć, jak odróżniać zwykłe monety od tych wartych fortunę, zostańcie z nami. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i włączcie powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.